Dzień dobry Państwu ponownie. Wcale nie tak dawno żeśmy się widzieli i słyszeli, ale nadal jesteśmy na 12. Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych ze studia bardzo na żywo. Tutaj z tego miejsca z Kolegium Maximum. Cieszę się, drodzy Państwo, że Was widzę, że możemy zauważyć w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie. Faktycznie bardzo szybkie wejście, ale okazja jest bardzo szczególna, gdyż jednym z wykładowców tegorocznego kongresu jest osoba, która będzie miała swój wykład w sobotę. Ale oczywiście za chwilkę na ten temat porozmawiamy, ale znacznie, czy ważniejszą może nie, ale równie ważną kwestią, którą chciałbym poruszyć, będzie taki news, który nie wiem, może sobie za bardzo pozwalam, ale może dzisiaj na antenie NT Live zostanie oficjalnie powiedziane. Za chwilę na ten temat, drodzy Państwo, porozmawiamy z Mateuszem Putowskim, który jest z nami, który siedzi obok mnie. Cześć Mateusz. Witam Cię, witam wszystkich Państwa. Jak się masz, powiedz dzisiaj, w tym drugim dniu kongresu w Krakowie? Bardzo dobrze. Uważam, że naprawdę te sesje wykładowe, które były do tej pory, są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Więc oczywiście warto uczestniczyć w takich wydarzeniach. No i jakby cieszy mnie to, że jest po prostu pełna sala i wszyscy z zaciekawieniem słuchają wykładów. Także zachęcam do udziału w takich wydarzeniach jakby wszystkich ratowników, lekarzy i pielęgniarek. To naprawdę bardzo fajne wydarzenie co roku w Krakowie, które się już 12 lat. Mateusz, czy to jest Twój pierwszy raz uczestnictwa w kongresie? Oj nie, wydaje mi się, że chyba około 6 razy już byłem na kongresie z wykładem jakimś. No w tamtym roku też byłem. Także to już jesteś takim weteranem kongresu, prawda? Można tak powiedzieć. Mateusz, no bo właśnie, bo kiedy zaglądamy do tej afilacji, która jest podana przy Twoim nazwisku, no to należy przytoczyć, że no właśnie, system wczesnej interwencji terapeutycznej ŚWIT, tak? Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 2 zdania na ten temat, a później przejdziemy do kolejnej części afilacji, którą Mateusz ma podany przy swoim nazwisku. Dobrze. No więc głównym moim miejscem pracy w tym momencie jakby z pacjentami jest rzeczywiście zespół wczesnej interwencji terapeutycznej, który stworzyliśmy w 2020 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. No i tam też jakby całym naszym zespołem ratowników działamy w strukturach jakby oddziału anestezjologii intensywnej terapii. No myślę, że więcej o świcie można by było bardzo dużo mówić i co tak naprawdę robimy. No, głównie skupiamy się na tym, żeby tak naprawdę wyłapywać pacjentów w stanach zagrożenia życia na oddziałach, tak żeby albo trafili w odpowiednim momencie na intensywną terapię i mieli oczywiście szansę wyzdrowieć. No i oczywiście zajmujemy się wieloma rzeczami, w tym między innymi resuscytacją krążeniowo-oddechową, tak, jako taki podtyp zespołu resuscytacyjnego. A czy po tylu tych pierwszych latach działalności można wysunąć jakieś 2-3 najważniejsze wnioski wynikające z działalności Waszego zespołu terapeutycznego? Czy prowadzicie takie regularne debriefingi i ocenę tego, czy Wasz zespół jest przydatny w strukturach Szpitala Uniwersyteckiego, a może w ogóle nie jest i jesteście tam, no powiedzmy, dodatkiem wynikający z tego, że jest to poziom o najwyższym poziomie, system o najwyższym poziomie referencyjności? Jak byśmy mogli się dogodzić? Mam przyjemność pracować naprawdę w takim zespole i z takimi ludźmi, że my sobie codziennie zadajemy jakieś pytania, czy jesteśmy potrzebni albo co możemy tak naprawdę ulepszyć. I to są jakby wiele dyskusji na ten temat toczymy. Natomiast wydaje mi się, że to, co jakby zaleca każde towarzystwo IRC i wytyczne achowskie, mówiące, że taki zespół wczesnego reagowania jest potrzebny w każdym szpitalu. Dlatego, że stany nagłe są bardzo specyficzne i to, że taki zespół jest w szpitalu, powoduje przede wszystkim to, że nie tylko pacjenci są bezpieczni, ale personel czuje się bezpiecznie. Do nas może zadzwonić każdy. Tak? Każdy może zadzwonić na 4 od ochroniarza do profesora i po prostu nas wezwać o pomoc. My medianę czasu dotarcia mamy około 4 minut do pacjenta i my po prostu kompleksowo się nim zajmiemy na standardzie właśnie anestezjologii intensywnej terapii. Czy w ramach szpitala, struktury szpitala te 4 minuty to jest długo, krótko, super szybko? No, Szpital Uniwersytecki jest bardzo dużym szpitalem, jednym z największych w Polsce. Natomiast
jeżeli mogą Państwo nie zobaczyć na internecie, jak on wygląda, no to po prostu jest to schemat taki blokowy, ma kilka bloków, więc poruszanie się po nim nie jest trudne, aczkolwiek no dojście do najdalszego oddziału rzeczywiście trochę zajmuje. No, mówimy o medianie, więc mamy też wartości maksymalne i minimalne. Czasem ten czas dotarcia jest nawet do 10 minut. Szczególnie, drodzy Państwo, to, że tak jak Mateusz powiedział, to jest naprawdę skomplikowany budynek. On jest bardzo przyjazny dla pacjentów, dla personelu, ale wierzcie mi, drodzy widzowie, słuchacze, którzy tam nie byliście na żywo, że tak rzeczywiście jest. Ale to też chylę czoła, że panowie z zespołu terapeutycznego związanego z szybką reakcją, na przykład w podejrzeniu czy w potwierdzonym zatrzymaniu krążenia w tym wewnątrzszpitalnym, tak szybko się ogarniają i biegną, czy jadą na miejsce wyznaczone. No dobrze, ale druga część Twojej afilacji to jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Collegium Medicum tego uniwersytetu i oczywiście Uniwersytet Jagielloński również z podobnym miejscem. 2 zdania o tych 2 placówkach. 2 różne uniwersytety. 2 różne uniwersytety. Konkurencja. Pracujesz u konkurencji. No można tak powiedzieć. Natomiast no, w 2 różnych uniwersytetach rzeczywiście pracuję. W jednym jestem wykładowcą głównie na ratownictwie medycznym i tam jakby szkole przyszłych ratowników. W Uniwersytecie Jagiellońskim głównie prowadzę zajęcia na Wydziale Lekarskim i tam zajmujemy się trochę właśnie anestezjologią, trudnymi drogami, taki warsztat. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersytet, to akurat głównym miejscem pracy uniwersyteckim jest jednak Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam jestem głównym jego pracownikiem. Pozdrawiamy wszystkich pracowników uniwersytetu, pozdrawiamy kadrę i przede wszystkim studentów. Teraz macie, drodzy Państwo, okazję napisać w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie i słuchacie i skąd pana magistra możecie dzisiaj podglądać, który siedzi obok mnie. Dobrze, i to jest chyba idealny moment na to, żebyśmy, drodzy Państwo, porozmawiali z Mateuszem o naprawdę wielkiej rzeczy, którą Mateusz za chwilkę będzie uskuteczniał. Mamy taką umowę z Mateuszem, że NT Live stanie się takim trochę partnerem medialnym tego wydarzenia i całego procesu przygotowawczego na etapie realizacji i również podsumowania. I jestem ogromnie dumny, że Mateusz zdecydował się na taką współpracę, żeby wykorzystać przestrzeń Nuri Striget NT Live do tego, żebyśmy mogli te informacje ponieść, pokazać dalej i w odpowiednim czasie ją podsumować. A będzie to, drodzy Państwo, wyjazd Mateusza na bardzo ważny i duży kongres związany z AHA, z organizacją, którą Państwo bardzo dobrze znacie. 100-lecie tej organizacji będzie się odbywało już w listopadzie, dokładne obchody będą właśnie w tym czasie i Mateusz wybiera się do Stanów Zjednoczonych, do Chicago i tam jedzie ze swoim wykładem. No to chwal się, z czym jedziesz za wielką wodę? No więc jakby dzięki całej działalności właśnie zespołu wczesnej interwencji terapeutycznej, tej ścieżki, którą się zajmujemy, czyli resuscytacjami wewnątrzszpitalnymi i w ramach jakby mojej zajawki badawczej, zastanowiłem się nad tym, czy jesteśmy w stanie jeszcze lepiej mierzyć jakość i skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonych u naszych pacjentów, czy jesteśmy w stanie jakieś jeszcze znaleźć inne rzeczy, no szczególnie porównując na przykład do ETCO2. No i przeprowadziłem dość duże badanie opierające się o 104 pacjentów w zatrzymaniu krążenia, gdzie badałem skuteczność i użycie spektroskopii bliskiej podczerwieni, czyli NIRS-a podczas zatrzymania krążenia i w największej prostocie można powiedzieć, że jest to po prostu elektroda, która mierzy saturację na mózgu. I chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to może być pomocne narzędzie, po pierwsze zastępujące ETCO2, wspierające ETCO2 w jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej, no ale też wiele innych aspektów typu neuroprognozowanie, patrzenie na wyniki długoterminowe. No i jakby jest to część mojej pracy doktorskiej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Siudaka i dr Magdaleny Dudzikowskiej. No i wyniki wyszły nam na tyle ciekawe i na tyle pokazujące użyteczność właśnie NIRS-a w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, że postanowiliśmy zgłosić badanie i abstrakt na
do sympozjum resuscytacji 2024 organizowane właśnie przez to Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, które się odbywa 16-17 listopada w Chicago. No i zostaliśmy tam oczywiście, co mnie bardzo cieszy, przyjęci i nasze badanie zostanie tam pokazane w sobotę, no i będę miał okazję mieć krótki wykład i poster odnośnie właśnie tego badania. Nie mogę jakby tutaj zdradzić szczegółów, co konkretnie chcemy pokazać, ale myślę, że po tym kongresie, kiedy będę już mógł upublicznić dane i pokazać konkretne publikacje, no to Ale na jakąś małą relację z Chicago będziemy mogli liczyć. Jeszcze kilka zdań komentarza przed Twoim wylotem do Stanów i ewentualnie po powrocie spotkanie w Entelive, żebyśmy mogli to omówić i pokazać na naszym polskim podwórku. Trzymać mogę za słowo już bardzo. Możesz trzymać za słowo. Jakby to rozmawialiśmy, że tak powiem, w kuluarach i też moim celem jest to, żeby przekazać jakby całej rzeszy ratowników w Polsce i lekarzy i pielęgniarkom, co tak naprawdę, co nowego w resuscytacji 2024, jeżeli chodzi o wytyczne amerykańskie. No bo właśnie, bo American Heart Association jest taką organizacją, drodzy Państwo, która bardzo równolegle działa z REC-em i nie tylko, bo kiedy weźmiemy inne organizacje na świecie, i australijska, i nowozelandzka, wszystkie te, które są włączone w system, który trochę zbiera w jedną całość ILCOR, no to jest duża rzecz, naprawdę, jeśli chodzi o zarówno sam temat, który wybrałeś, te wnioski, które już żeście wyciągnęli właśnie z tych swoich badań, to brzmi naprawdę mocno. Ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale to będą duże rzeczy. Bardzo miło, że tak mówisz. No, mam nadzieję, że to będą rzeczy, które gdzieś zawsze dołożą cegiełkę do poprawy jakby jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To też uściślimy, to nie jest jakaś rzecz, którą nikt nie zbadał. Są badania na temat NIRS-a, są niejednoznaczne, ale dzięki temu, że mieliśmy urządzenie, które jednocześnie monitoruje i saturację mózgową, i ETCO2, no to zrobiliśmy coś, czego nie ma, czyli korelację tych dwóch współczynników. No i też przy okazji potwierdziliśmy kilka rzeczy na temat ETCO2, no co może być dość ciekawe, no bo to jest jedyny wyznacznik jakości, który teraz używamy w resuscytacji. Zgadzam się. Drodzy Państwo, już pierwsze osoby piszą do nas, że czekamy na relację. Pan Kamil Litwin napisał taki komentarz, pani Paulina Gała do nas się elegancko uśmiecha. Pani Paulino, bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy już za to, że chcecie uczestniczyć w tym procesie. Pani Jagoda Nowak, sekretarz naszej redakcji, z pewnością dołoży wszelkich starań, żeby ten cały proces promocji wydarzenia i samej działalności przyszłego pana doktora Mateusza był przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami, ale nic bez was się nie wydarzy, jeżeli nie będzie odbiorców, tak więc zachęcam was do tego, żebyście towarzyszyli tej kwestii. No bo właśnie, cieszę się niezmiernie, że naukowcy, że medycy, że ratownicy, kliniciści zmieniają nasze patrzenie na wiele kwestii związanych z nowymi standardami postępowania. Ale tak na sam koniec, gdybyśmy mógł, bo użyłeś kilku trudnych wyrazów związanych ze swoją pracą doktorską, jak to wpłynie, te wnioski na naszą pracę w ratownictwie medycznym, w medycynie przedszpitalnej, albo jak powinno wpłynąć. Nie mów wszystkiego oczywiście, bo to tak trochę przemycam chęć tego, żebyś miał coś więcej powiedzieć, ale gdybyś miał powiedzieć, jak może to zmienić, jakimś game changerem to może być, czy będą to takie, no właśnie, z czym możemy mieć do czynienia? Pewne rzeczy badamy i dopiero po jakimś czasie jakby patrzymy na ich przydatność. Musimy wiedzieć, że nauka wygląda tak, że dużo rzeczy jest badanych jednocześnie i dopiero potem te wytyczne jako zbiór pewnych rzeczy wchodzą jakby w całą rekomendację. Będę trochę jutro mówił o tym na wykładzie, tak naprawdę, bo będę mówił właśnie o takiej informacji zwrotnej z intensywnej terapii i jak możemy trochę polepszyć, no nie powiem, że przeżycie, ale może tak by trzeba było powiedzieć, no bo przedszpitalnie musimy sobie zdawać sprawę na wiele ograniczeń. Jeżeli dodamy do ETCO2 na przykład NIRS-a i zobaczymy, jakie on wskazuje wartości podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to może w iluś tam przypadkach ratownicy decydują się na szybszy transport. Wtedy na przykład będziemy mogli pacjenta zakwalifikować do ECPR-u, który teraz też jakby prężnie gdzieś tam się w Krakowie rozwija i to nawet pod tym kątem, bo jeżeli ktoś z Państwa jakby w ogóle interesuje się ECPR-em i całą terapią, jeżeli chodzi o ECMO,
to na różnych filmach ci ludzie mają założone elektrody i to właśnie jest NIRS. I to jest bardzo dostępne w szpitalnictwie, żeby monitorować właśnie te przepływy mózgowe w ECPR-ze. Natomiast ja uważam, że to powinno już być na etapie przedszpitalnym. I to jakby chciałem pokazać w swoim badaniu i chciałem pokazać jeszcze, że mamy możliwość zastąpienia ETCO2 NIRS. Brzmi to naprawdę fascynująco, drodzy Państwo, i potwierdzam, rzeczywiście, sobota 19 października między godziną 10:45 a 12:15 i tutaj informacja szczególnie ważna dla wszystkich osób, które będą śledzić online sesję numer 7, właśnie wystąpienie Mateusza, które zatytułowane zostało Ratowniczy feedback z intensywnej terapii, czyli jak postępowanie wpływa na rokowanie. Aż normalnie ciarki przychodzą, kiedy człowiek czyta temat takiego wykładu, szczególnie, że dotknąłeś tylko takiego stwierdzenia, jak to może polepszyć przeżywalność pacjentów, jak to może przede wszystkim zwiększyć szansę na uratowanie jeszcze większej ilości osób, pacjentów w prehospitalu i postępowanie wczesnoszpitalne. Tak, to jest jakby coś, co uważam, że jest bardzo ważne i to jest cel tak naprawdę, żeby polepszyć przeżywalność naszych pacjentów. No i mogę powiedzieć, jakby apelując jakby do wszystkich ratowników, którzy my tutaj dzisiaj mieli wykłady, róbcie swoje badania, bo to pokazuje, że my naprawdę mamy bardzo duży potencjał badawczy w prehospitalu. Nawet jeden z pierwszych wykładów dzisiaj pokazujący rozcieńczenie leków. Tak, ja się o tym mówił. Tak, to jest jakby super badanie pokazujące, że jest potrzeba stworzenia pewnych standardów. No idźmy dalej, badajmy po prostu. Jednym z naszych gości, który sporządził swój podpis na naszym plakacie, jest doktor habilitowany Tomasz Ilczak, zaprzyjaźniony również z naszą tutaj redakcją, bo realizowaliśmy, drodzy Państwo, odcinki z doktorem Tomaszem. Namawiał na kongresie krakowskim wiosną tego roku właśnie do tego, żebyśmy badali jak najwięcej rzeczy, że to nie muszą być jakieś wielkie, spektakularne projekty, ale w mniejszej skali również mają wpływ na naszą codzienną pracę, tak więc podpisujemy się pod tym. A propos podpisywania, za chwilkę, Mateusz, znajdź sobie jakieś miejsce, bo od dzisiaj stałeś się oficjalnie jednym z gości NT-Live, który musi udokumentować ten fakt, podpisując nasz baner, za co jestem Tobie już teraz bardzo zobowiązany i dziękuję, a przede wszystkim dzięki za bardzo miłą rozmowę, a najbardziej dziękuję Tobie za to, że zadzwonił i powiedział: słuchaj Jacek, mam pomysł, czy możemy? Jasne, że możemy. Zachęcam Państwa do takiej aktywności. Dziękuję Ci bardzo, Mateusz. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, Mateusz za moment się podpisze. Zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z dostępu online na stronie internetowej kongresu. Link w komentarzach. Zachęcam. Niech nikogo nie zabraknie w tej części wirtualnej, a te wszystkie osoby, które są tam na dole w Kolegium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozdrawiam najserdeczniej i do zobaczenia. Za chwilkę obiad. Idziemy coś zjeść, bo już trochę w brzuchu burczy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia.